Siema, tu Wahacz. Stary CR-V jest ostatnim przedstawicielem samochodów Hondy, powiedzmy, z minionej ery i teraz schodząc z rynku ją zarazem kończy. Jest on jednocześnie o 50 000 złotych tańszy wyjściowo niż nowe wcielenie i biorąc pod uwagę tę różnicę, sprawdźmy, czy warto się jeszcze tą starszą wersją zainteresować. Poprzednia era w przypadku Hondy w moich oczach cechowała się dwoma rzeczami. Po pierwsze, samochody tego producenta kiedyś wyposażone były też w wyłącznie silniki spalinowe i chociażby CR-V miał 1.5 VTEC Turbo 193 konie pod maską, który jednak u kresu jego życia został wyeliminowany i ostała się wyłącznie hybryda, którą dostałem teraz do jazdy. Początek końca tylko spalinowców u Hondy datuje na 2020 rok, kiedy to wszedł na rynek nowy Jazz wyłącznie jako hybryda, a później poszło już szybko z HR-V oraz przede wszystkim z Civiciem, a obrazu dopełnił w pełni elektryczny model E. Drugi obszar, który mocno odróżnia starsze Hondy od tych nowych, to stylistyka i wynikający z niej ogólny charakter nadwozia i prezentowany CR-V jest tego idealnym przykładem, bo mamy w nim jeszcze trochę kanciastości i specyficzny japoński klimat sprzed lat, który obecnie zostaje zastąpiony bardziej gładkimi liniami, które z jednej strony może wyglądają bardziej nowocześnie i spójnie, ale z drugiej nie ma w nich tej wyrazistości, którą cechowały się Hondy sprzed kilku lat bez względu na model. CR-V, który dostałem do testów, jest w najbogatszej wersji Executive, przy czym półki wyposażeniowe nie wpływają tu aż tak bardzo na wygląd i zawsze na przykład dostaje się w tym samochodzie 18-calowe felgi. W kabinie nowa generacja CR-V wygląda tak, jak pokazałem na przybitce i dla mnie sprawia ona wrażenie bardziej uporządkowanej i powiedzmy dojrzałej niż to, co dostaje się w starym CR-V, przy czym projekt autotestowego też ma swój urok, taki trochę oldschoolowy i stylem pasuje do wyglądu nadwozia. Mamy też tutaj nieudziwnione rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Najbardziej niestandardowym elementem tutaj jest tunel środkowy, który ma kształt zalatujący trochę minivanem. Też nietypowy jest wybór biegów na tym tunelu środkowym. Przyciski są bardzo odmienne, jeśli chodzi o swój wygląd i trzeba się do nich trochę przyzwyczaić, ale dzięki właśnie tej odmienności nie da się właściwie pomylić żadnego z trybów i właśnie po krótkim przyzwyczajeniu ergonomia tego rozwiązania okazuje się dobra. Na boku tunelu środkowego swoją drogą też jest ciekawe rozwiązanie, mianowicie miękka wstawka, dzięki której jakby kolano się obijało ten tunel, no to będzie właśnie w nią trafiało, ale tylko takie luksusy ma kierowca, ponieważ pasażer już ma tą wstawkę tak samo twardą jak otoczenie. Już z obu stron w CR-V mamy automatycznie dociskające się pasy bezpieczeństwa, co jest bardzo przyjemnym dodatkiem na tej półce cenowej, praktycznie konkurencji niespotykanym. Mówiąc o półce cenowej, miałem na myśli początek cennika od 164 100 zł, bo tyle kosztował na początku 2023 roku CR-V, a nowa generacja startuje z ceną wynoszącą 213 900 zł. Nowe wcielenie jest wyjściowo lepiej wyposażone, bo mamy w nim chociażby zawsze w standardzie kamerę cofania czy panoramiczny dach, no i jest też o 10 cm dłuższym samochodem, ale wciąż różnica finansowa jest wyraźna, nawet względem lepiej doposażonych egzemplarzy z poprzedniej generacji, gdzie braki w poziomie dodatków się niwelują. Najbardziej obrazowe jest chyba to, że maksymalnie doposażony CR-V poprzednio w wersji Executive z napędem na 4 koła kosztował 212 100 zł, a obecnie podstawa tego modelu z napędem na jedną oś startuje, tak jak mówiłem, od 213 900 zł. Zatem osoby myślące o dużym SUV-ie Hondy i chcące wydać mniej zdecydowanie powinny rozważyć też poszukanie egzemplarza nie będącego przedstawicielem najnowszej generacji. Jeśli chodzi o wcielenie CR-V, które ja dostałem, to jak na Hondę przystało, jego cennik oparty został o kilka półek wyposażeniowych i minimalne możliwości rozszerzania ich pojedynczymi opcjami, zatem trzeba operować w tych ramach, które przygotował producent. Odradzałbym z nich wyłącznie wersję Comfort, czyli bazową, gdzie dostaje się co prawda dobry poziom w obszarze systemów bezpieczeństwa, np. z aktywnym tempomatem czy światła LED, więc typowy golas to nie jest, ale brakuje np. czujników parkowania z kamerą cofania, skórzanej kierownicy czy kilku innych elementów, które warto mieć w aucie tego typu, więc 10 700 zł do Elegance bym dopłacił, bo tam ilość rzeczy na pokładzie jest już satysfakcjonująca. Późniejsze wersje wprowadzają coraz więcej dodatków, które mają nieraz bardziej po prostu uprzyjemniać użytkowanie, takich jak elektryka fotela kierowcy, panoramiczny dach czy ładowarkę indukcyjną, które obecne są w testowanym Executive.
Klienci za to nie mogą wybierać w gamie jednostek napędowych i zawsze dostaje się w ich przypadku układ oparty o 2-litrową, 4-cylindrową benzynę i VTEC i wspierający ją silnik elektryczny, a napęd hybrydowy nazwany został iMMD. Jest to zwykła hybryda HEV, nieładowana z gniazdka, ale jej sposób działania jest zróżnicowany, ponieważ w sytuacji mniejszego obciążenia silnik spalinowy jest wyłącznie generatorem prądu dla jednostki elektrycznej, która to dopiero wprawia koła w ruch. Ma to zapewnić lepsze warunki pracy dla benzyny, której obroty nie są bezpośrednio powiązane z kołami, a co za tym idzie niższe spalanie. Gdy ostro wciska się gaz albo podczas jazdy z wysokimi prędkościami, silnik benzynowy może już bez żadnych pośredników wprawiać koła w ruch, a podczas utrzymywania niższej prędkości miejskiej albo wytracania jej samochód wchodzi w tryb pełni elektryczny. CR-V korzysta wtedy z energii z akumulatorów, które ładowane są albo poprzez odzyskiwanie jej z hamowania, albo przez spalinowca i komputer działa tak, że wskaźnik naładowania operuje w okolicach 30-70%. Jak na hybrydę przystało, największej benefity uzyskać można w mieście, bo tam bez starania się miałem CR-V średnie spalanie na poziomie 5,5-6 litrów na 100 km i w takich warunkach widać, że układ w Hondzie nie został zaprojektowany, aby zapewnić np. ruszanie spod świateł wyłącznie w trybie elektrycznym, bo zwiększając prędkość w mieście silnik spalinowy załącza się dosyć szybko, a później trzeba dosyć delikatnie obchodzić się z pedałem gazu, aby go nie wybudzić. Wciąż jednak możliwość np. toczenia się w korkach czy utrzymywania prędkości w trybie elektrycznym robi swoje i zapewnia dobrą ekonomikę. W trasie na zwykłych drogach wyniki, jakie uzyskiwałem, oscylowały wokół 6 litrów, na drogach ekspresowych rosły do 7,5 litra, a na autostradzie do 8,5-9 litrów, zatem w takich warunkach zalety hybrydy się niwelują i dostajemy po prostu dużego i ciężkiego, bo ważącego 1743 kg SUV-a ze sporym pojemnościowo silnikiem benzynowym i napędem na 4 koła, bo w Executive tylko taki napęd występuje, w pozostałych odmianach są też warianty z wprawianą w ruch jedną osią. Całością pracy układu zawiaduje bezstopniowa skrzynia ECVT, która nie wyposażona została w żadną symulację fizycznych biegów i skutkuje to faktem, że podczas przyspieszania pojawia się monotonny dźwięk silnika trzymanego na jednostajnych obrotach i jego intensywność zależy od stopnia wciskania gazu. Kabina testowanej Hondy jest co prawda od benzyny nieźle wyciszona, ale wciąż nie da się tej charakterystyki zignorować i nie jestem tego fanem, bo brzmi to po prostu kiepsko i pozbawia przyspieszenia jakiejkolwiek, powiedzmy, soczystości. Obecność ECVT oznacza jednocześnie idealną płynność pracy przekładni i bez względu na sposób operowania gazem dostaje się w testowanej Hondzie brak szarpnięć i płynne reakcje. A jeśli chodzi o ich ostrość, to tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Ogólna dynamika samochodu stoi na dobrym poziomie i wystarczającym do bezpiecznej jazdy, jednak nie ma co się tutaj nastawiać na nic gwałtownego i ze względu na takie zaprojektowanie układu odczuwalnie po wciśnięciu gazu przez bardzo płynną reakcję, z czasami też występującą lekką zwłoką, samochód sprawia wrażenie, jakby miał mniej koni mechanicznych niż w rzeczywistości. Nie jest to jednak moim zdaniem problematyczne, bo tak jak mówiłem, osiągi CR-V ma wystarczające do takiej normalnej jazdy, a na dodatek ten samochód jako ogół został stworzony zdecydowanie do spokojnego, komfortowego podróżowania. Zawieszenie jest w nim miękkie, co zwłaszcza czuje się na małych nierównościach, które są naprawdę skutecznie neutralizowane. Na tych większych trochę sprężystych reakcji się pojawia, ale wciąż nie zmienia to ogólnego obrazu tego modelu. Układ kierowniczy ma w sobie trochę spodziewanej po Hondzie bezpośredniości, ale ukryta jest ona pod wyraźnym wygładzeniem reakcji, zwłaszcza gdy się jedzie w zakrętach i sprawia to, że ogólnie CR-V jest może niezbyt wyrazistym, ale bardzo odprężającym i przyjemnym w prowadzeniu autem. Zegary w CR-V są częściowo elektroniczne. Na środku mamy wyświetlacz, po bokach są sekcje fizyczne, które są bardzo zgrabnie w cały zestaw wskaźników wkomponowane. Mniej pochlebnych słów mam odnośnie komputera pokładowego, ponieważ oparty jest on o długą listę przewijaną lewo-prawo. Te ikonki też nie zawsze są oczywiste, jeśli chodzi o to, co robią, a nie są niestety w żaden sposób podpisane i po prostu jest to uciążliwe, aby nieraz dokopać się do tego, co nas interesuje. Oczywiście te wszystkie najważniejsze rzeczy związane z jazdą i parametrami są tutaj dostępne, no ale dałoby się jakoś ułatwić dostęp do nich i w nowych Hondach już to zostało zrobione.
Elektronicznymi zegarami steruje się z lewej strony kierownicy po wciśnięciu tego przycisku przy pomocy krzyżaka. Gdy nie jest on wciśnięty, to tutaj mamy system audio, zmianę piosenek i zmianę źródła dźwięku, co się bardzo rzadko robi, więc tutaj można by dać na przykład głośność, a tutaj jakąś inną funkcję. Nie mam pomysłu jaką, więc nie będę się czepiał za bardzo tego, co jest, no ale ta zmiana źródła dźwięku tutaj jest moim zdaniem niepotrzebna. Mamy też poniżej sterowanie telefonem. Z kolei z prawej strony jest obsługa tempomatu oraz zmiana informacji na wyświetlaczu przeziernym, co jest niestandardowym i ciekawym rozwiązaniem. I generalnie pomimo tego, że te przyciski nie są tutaj zbyt wielkie, a jest ich za to sporo, to i tak obsługa nie stanowi problemu. Wyświetlacz head-up ma formę dodatkowej szybki, zakres informacji jest w nim standardowy, przepływ energii, dane z nawigacji, informacje o prędkości. Gdy się zmienia piosenki, to też wskazania się na nim pojawiają. System inforozrywki w testowanej Hondzie ma niewielki jak na współczesne standardy wyświetlacz. Mamy tutaj kilka ekranów domowych, na których nie ma za bardzo czego umieszczać, ponieważ tylko kilka aplikacji takich mało przydatnych podczas jazdy, np. kalkulator, widget to jest galeria, więc właściwie tylko ten jeden ekran ze skrótami do najważniejszych modułów ma jakiś sens. Ich ładowanie się jest całkiem szybkie, mamy też panel skrótów na boku, dzięki czemu można to jeszcze sprawniej robić. Interfejs jest całkiem dobrze zaprojektowany, nie ma większych problemów z obsługą. Jeśli chodzi o ustawienia, to są one bardzo, ale to bardzo rozbudowane i to trzeba dłużej posiedzieć, żeby to wszystko sobie dostroić, no ale jest też wiele rzeczy bardzo do dostrojenia. To wszystko wygląda bardzo archaicznie i pod tym kątem nie ma co liczyć na jakieś nowoczesne rozwiązanie. Też brakuje mi właśnie czegoś takiego, jakichś menu, podręcznych skrótów, tego typu spraw, żeby to jakoś wszystko uprościć, chodzi o ustawienia, no ale jeśli chodzi o te właśnie najważniejsze rzeczy, jakieś zmiany systemu audio, czy tego typu spraw, no to jest to system wciąż dający radę. Fakt jednak zostaje, że mamy już tutaj do czynienia z przestarzałym rozwiązaniem i systemy inforozrywki z najnowszych modeli Hondy robią zdecydowanie lepsze wrażenie. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że można sobie wejść tutaj w ustawienia Androida, ponieważ ten system bazuje na Androidzie i jest to konkretnie Android w wersji 4.2.2, który miał swoją premierę w 2013 roku, co pokazuje, że no właśnie nie jest to już coś, co jest nowoczesne, jeśli chodzi o taki rdzeń oprogramowania. Można dzięki tym ustawieniom też sobie sprawdzić niecodzienne rzeczy, jak np. ilość pamięci, jaka jest dostępna, czy ilość RAM-u, na przykład 1 GB oferuje Honda CR-V. Pod ekranem mamy w pełni fizyczny panel klimatyzacji, bardzo wygodny w obsłudze i ogólnie ten samochód jest taki bardzo tradycyjny, jeśli chodzi o sposób sterowania. Jest dużo przycisków całkiem, wiele funkcji ma wyciągnięty swój dedykowany przycisk gdzieś w kabinie, co sprawia, że do tego rozbudowanego menu ustawień nie trzeba i tak zbyt często zaglądać. Wystarczy raz tam ustawić wszystko, co trzeba i później już operować tym, co mamy pod ręką w formie fizycznej. Nawet takie rzeczy jak sterowanie szyberdachem i zasłoną, nie ma tak jak teraz jakieś płytki dotykowe, czy to wszystko jest zbite w jeden przełącznik, tylko jednym można sobie sterować precyzyjnie zasłoną, drugim otwierać, czy to uchylać, czy to otwierać bardziej. Naprawdę bardzo fajne, takie przystępne w klasycznym tego słowa znaczeniu auto. W kabinie mamy też matę do indukcyjnego ładowania telefonu oraz 4 porty USB, wszystkie w standardzie A. Co w sumie nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę wiek konstrukcji. Co ciekawe i też fajne, każdy port jest podpisany pod kątem natężenia prądu, jakie oferuje. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest cienki, niewielki oraz ma obłe kształty, więc nie przeszkadza w kieszeni. Jak na swoje gabaryty jest on dosyć ciężki, ale nie do przesady, a dzięki temu konstrukcja sprawia wrażenie bardzo solidnej. Mamy tutaj niezłej jakości czarny, chropowaty plastik na większości oraz na froncie szybkę, która nie jest fortunna, ponieważ łapie bardzo wiele niewielkich zarysowań. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w CR-V mamy dobrej jakości tworzywa, które są miękkie. To nie jest skóra, te szwy są wytłoczone w nich, ale i tak tworzy to pozytywny efekt estetyczny. Na podłokietnikach drzwi mamy odpowiednio dużo miękkiego wypełnienia. Tutaj jest trochę fortepianowej czerni, niefortunne miejsce na jej ulokowanie, no ale da się z tym żyć. W niższych częściach kokpitu mamy gorszej jakości materiały, które są już twarde, ale mało one zwracają na siebie uwagę. W tych bardziej eksponowanych miejscach mamy trochę srebrnych wstawek. Są też wysokiej jakości matowe plastiki.
Wszystko tutaj odpowiednio działa i zostało dobrze wykonane. Design może tych przycisków czy coś nie jest jakiś powalający i bardzo wyszukany, ale do ich wykonania nie można się przyczepić, tak samo jak do spasowania, ponieważ nic tutaj nie wydawało niepożądanych dźwięków. Zatem w CR-V jakość wciąż daje radę. Maska w CR-V jest całkiem dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, nie opada specjalnie, za to wyraźnie pochylona jest frontowa szyba, co skutkuje też dosyć długim podszybiem i podobnie jak tunel środkowy, również kształt przodu przypomina trochę wany. W testowanej Hondzie widoczność na bok jest dobra, z tyłu poprzekątnej dzięki dodatkowej szybce też jest ok. Tylna szyba, jak na taki samochód, nie jest specjalnie wysoko poprowadzona, kończy się pionowo mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w testowanym modelu oferuje przeciętną szczegółowość obrazu, ale też wcale nie taką najgorszą i w zupełności wystarczającą. Mamy tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia oraz bardzo dobrą płynność wyświetlanego obrazu. Testowana Honda, gdy się na nią patrzy z zewnątrz, sprawia wrażenie większe niż sugerują dane katalogowe, czyli 460 cm długości i 185 cm szerokości. Nie zmienia to jednak faktu, że samochód ten nie należy do tworów miejskich i czuje się to podczas manewrowania za sprawą pewnej ociężałości. Nie jest to nic strasznego, ale jeśli doda się do tego zwyczajnie na auto tych rozmiarów, czyli nie jakiś bardzo mały promień skrętu, to pomimo układu hybrydowego wciąż CR-V dla mnie jest samochodem stworzonym do jazdy w trasy, bo tam może dać naprawdę dużo, jeśli ktoś poszukuje nastawionego na komfort SUV-a. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu CR-V składają się lampki w klamkach, w przestrzeniach na nogi oraz na podsufitce, która oświetla tunel środkowy. Te dwa pierwsze elementy dekoracyjne są dosyć słabe, nie widać ich nawet w kamerze. Bardziej zwraca uwagę ten ostatni i tworzy efekt, no ale wciąż, jeśli chodzi o dekoracyjne oświetlenie, to jest ono tutaj mocno dyskretne, tym bardziej, że te dodatkowe elementy są białe. Tak samo sytuacja wygląda z instrumentami pokładowymi. Zatem jeśli chodzi o nastrój, to jest on tutaj taki zwyczajny, niczym się nie wyróżnia, ale jest za to funkcjonalnie. Wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła LED w CR-V mają dosyć prosty, ale przyjemny dla oka wzór z paskami do jazdy dziennej ulokowanymi w dolnej części lamp i kierunkowskazami w górnej. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach również są diody. Z tyłu także spotkać można wyłącznie tę technologię. Światła pozycyjne mają w sobie trochę fajnych detali i ogólnie testowana Honda po zmroku dobrze moim zdaniem wygląda, bo ma swój całkiem wyrazisty styl i też prezentuje się wciąż nowocześnie. LEDy w CR-V nie oferują niestety żadnych adaptacyjnych funkcji i zostały na dodatek umieszczone w odbłyśnikach, przez co ich pozioma precyzja odcinania stref jasnych od ciemnych wypada gorzej od soczewek i standardowe jak na tego typu rozwiązanie. Dodatkowo światła oferują dobrą moc świecenia, zatem trzymają niezły, ale też niczym nie wyróżniający się poziom. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie przeszkadza w ilości miejsca nad głową, ponieważ kończy się tutaj linia dachu się wyraźnie podwyższa i przy konkretnym wyprostowaniu się nawet jeszcze od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie w ogóle nie wystaje. Tylna kanapa w CR-V wyposażona została w rozkładany podłokietnik, a drzwi w tym samochodzie z tyłu otwierają się praktycznie pod kątem prostym. Jest też możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, ale zakres jest niewielki, od takiego do takiego. Bagażnik Hondy CR-V ma 497 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, bardzo duży otwór, a także regularne kształty. Z lewej strony w bagażniku spotkać można umiejscowione na dole gniazdo 12V. Z obu stron mamy dźwignie służące do łatwego składania oparć tylnej kanapy. Pod podłogą w testowanym modelu znalazł się zestaw naprawczy. Przy składaniu foteli w drugim rzędzie obniża się też trochę siedzisko, dzięki czemu uzyskać można idealnie płaską podłogę. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu do linii dachu to 1638 litrów. Podsumowując, Honda CR-V poprzedniej generacji to model, po którym widać jest już wiek, ale wcale nie uważam, aby to była jego wada. To znaczy, w niektórych miejscach wolałbym nowocześniejsze rozwiązania, na przykład w przypadku systemu inforozrywki, ale sposób obsługi, jeśli chodzi o całość, postrzegam jako wciąż udany i przyjaźniejszy niż w niejednym nowym modelu. Dodatkowo zachowanie na drodze dla osób poszukujących wygodnego auta tego typu trudno, aby się zestarzało, a układ napędowy daje radę, chociaż hybryda poza miastem do najoszczędniejszych nie należy.
zależy i trzeba mieć to w pamięci. Nowa generacja testowanego modelu też nie będzie przez Hondę udziwniona pod kątem sterowania i pewnie zaoferuje ogólnie lepszy poziom w wielu obszarach i większe dopracowanie, ale gdybym mógł zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych, to też spokojnie mógłbym jeździć starą. Szkoda też, że ta stara era u Hondy się kończy, bo miała ona jednak swój klimat. I to wszystko, co przygotowałem o CR-V. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!